to cześć Magda, miło Cię widzieć Cześć. znowu. Mam do Ciebie naprawdę Nie, masę pytań. E, Może nie zaczynajmy od tego, znaczy może od razu możemy powiedzieć, że oczywiście zdobyłaś Mount Everest i było to niesamowite. Jeszcze zdobyłaś go dodatkowo, będąc tam praktycznie, no nie mogę powiedzieć sama, ale byliście tylko w 3 osoby. Nie było tej kolejki ludzi, co każdy pokazuje w internecie. I to jest dla mnie podwójnie niesamowite. Bo co innego wiesz, jakbyś tam stała w tej kolejce i czekała. Ile tam osób było w tej kolejce, wiesz może? To co tak nie. pokazywali w internecie. No To ale też jest tak, że każdego dnia nie wiesz dokładnie jakby, czy to jest dzień pokazany z 16, czy 17, czy 18 maja, więc ciężko określić. Ale podobno w tym pierwszym oknie pogodowym weszło chyba 300 osób, więc rozbijając się na kilka dni, ale ile osób no. dokładnie zdobyło Everest teraz? Wiesz może? Wiesz co, cały czas jeszcze czekamy na informacje od Himalaya Database. To jest taki portal, w którym można znaleźć wszystkie szczegóły odnośnie osób, które weszły na ośmiotysięczniki w Himalajach, ale jeszcze nie ma raportu, więc nie widziałam listy. Dobra, zacznijmy od początku. Że nie było, bo już za daleko zapłynąłem. Ja też bym od razu chciał powiedzieć, że jak weszłaś na górę, ale zacznijmy od początku. Jak wyglądała wyprawa? Ile dokładnie dni zajęła Ci cała wyprawa, żeby bardziej ludzi oświadomić, jak to wygląda? Bo to nie jest tak, że sobie tam po prostu jedziesz, wchodzisz, schodzisz i masz zdobyty. Także powiedz mi więcej, jak to wyglądało od początku. Tak, właśnie warto zaznaczyć, że wejście na ośmiotysięcznik zaczyna się tak naprawdę już od samego trekkingu. Ja przyjechałam do Nepalu wcześniej, żeby zrobić jakby swój własny taki trekking aklimatyzacyjny, więc byłam chyba ponad 10 dni wcześniej. Na trekkingu w górach w Himalajach doszłam tam do 4600 metrów i on trwał około chyba 5 albo 7 dni. Zeszłam do Katmandu, o kilka dni w tym czasie widzieliśmy się, kilka dni odpoczęłam, nabrałam sił, pojadłam i zaczęliśmy ekspedycję jakby tą już z firmą ekspedycyjną, z całym teamem. Łącznie mnie w domu nie było 63 dni, czyli od momentu, kiedy wyjechałam do momentu, kiedy wróciłam. Więc no, są to 2 miesiące wyciągnięte z kalendarza 12-miesięcznego roku. Dosyć długo. No, ale to są 2 miesiące, których na pewno nigdy nie zapomnisz. To No jest... nie, na pewno. Dobra, jak już, czyli ty jeszcze raz wchodziłaś później, normalnie całą trasę robiłaś na Basecamp, czy już tam Tak, tak. Później wyprawa rozpoczyna się z Katmandu, lecimy samolotem do Lukli i z Lukli standardowo zaczynamy trekking do Basecampu, który trwał 7 dni. Później pobyt w Basecampie, pierwsza rotacja, zejście z powrotem do Basecampu. Ja w tym czasie zdecydowałam się zejść na dół trekkingiem do Dingbuche. To powinien kojarzyć, na 4600 metrów. Tam byłam przez 3 dni, wzięłam prysznic, chwilę odpoczęłam, trochę niżej, dużo łatwiej jakby ciało się regeneruje, no ale później musiałam wrócić z powrotem trekkingiem do Basecampu. I właściwe wejście już podczas jakby summit push. Więc jakby od momentu rozpoczęcia ekspedycji, tej właściwej, jakby odejmując ten mój trekking prywatny, to myślę, że to było około 50 dni, 47 może. Powiedz mi teraz, jak wygląda to pierwsze podejście. Tam pierwsze podejście macie na 7000 metrów. Wiem, że wam się nie udało, że musieliście szybciej schodzić przez warunki pogodowe. Powiedz, jak to wyglądało dokładnie. Na początku wychodzimy z Basecampu i jakby celem aklimatyzacji jest zaadaptowanie ciała do wysokości, więc ten proces musi trwać trochę dłużej i jakby w zależności od tego, jak się czujemy, jak nasz organizm to odczuwa, to pokonujesz te wysokości stopniowo. Najpierw z Basecampu do kampu pierwszego, pierwsza noc, później do kampu drugiego i w kampie drugim mieliśmy 2 dni. Drugiego dnia, właśnie z 6400, planowo jest wejście do kampu trzeciego, który jest na wysokości 700. I
tam odpoczywasz, nie wiem, przez godzinę, przez 1,5 godziny, w zależności od tego, jakie są warunki pogodowe. Jeżeli jest ciepło, jeżeli jest słońce, to możesz pobyć dłużej i jest to wskazane, żeby pobyć dłużej. I schodzisz do kampu drugiego, odpoczynek i później już schodzisz w dół. My w dzień, w którym pamiętam, że jak wychodziliśmy do kampu drugiego, rekomendacja była taka, żeby ubrać normalnie softshell i spodnie, ale tak sobie myślę, tam na lotce Face to zawsze wieje, mimo że jest słońce i to zawsze potrafi, jakby wiatr potrafi się pojawić w przeciągu kilku sekund. I ubrałam kombinezon ten puchowy i całe szczęście tak naprawdę, bo podejrzewam, że gdybym nie miała tego kombinezonu na sobie, nie byłabym odpowiednio przygotowana, to bym musiała zawrócić wcześniej, a tak to zawróciliśmy chyba na 6900, czyli 200 metrów przed kampem. To mimo wszystko to 200 metrów jest bardzo dużo, to się wydaje, że to jest tylko 200 metrów, ale to może być godzina albo nawet więcej podejścia. Ale wiatr był bardzo mocny, zrobiła się taka burza śnieżna, więc ja w momencie mówiłam właśnie do Pasanga, z którym wtedy byłam, że mówię, chodź, schodzimy na dół, jakby to jest aklimatyzacja, więc nie było sensu, żeby ryzykować, bo też nie mieliśmy zaplanowanego noclegu tam. Co innego, gdybyśmy mieli dostać i zostać tam na noc, to może byłoby to warte, żeby próbować dojść. I zeszliśmy w dół do drugiego. Przy takim wietrze, jakie temperatury tam mniej więcej są? Przez ten wiatr to do ile? Do minus 40 schodzi 50? Coś takiego chyba. Wiesz co, ja sprawdzałam prognozy pogody z dnia Summit Push, czyli 20-21. I tam jak jesteś na miejscu, masz ograniczoną ilość sprzętu z sobą i nie masz połączenia z internetem, więc ja w nocy jakby wchodząc na szczyt nie wiedziałam, jak jest zimno, ale możesz to łatwo poczuć. Jakby zdejmujesz rękawiczkę i dosłownie po, nie wiem, 30 sekundach czujesz, jak ci palce zaczynają drętwieć, więc możesz gdzieś określić, jeżeli jest tak ekstremalnie, że to jest już poniżej minus 20 stopni. Ja jeszcze byłam w stanie później, jakby się zorientowałam, że mój Garmin Reach w ogóle rozładował się po 5 godzinach. Moja rodzina nie miała ze mną kontaktu i nie widziała, gdzie jestem i co się dzieje. Jak punkcik na mapie stanął w jednym miejscu, więc mieli dosyć stresującą sytuację w nocy. No bo jakby nie ma żadnego kontaktu, nie ma możliwości na to, żeby się skontaktować. Ja nawet nie zwróciłam uwagi, nie patrzyłam, ale jeżeli jakby ten sprzęt się rozładował po 5 godzinach, gdzie normalnie on mi wystarczy nawet na 5 dni, bo włączam go po prostu w momencie spaceru i wyłączam po dojściu. I na pierwszej rotacji nie ładowałam go ani razu, a byliśmy 5 dni w górach. A tej nocy rozładował się po 5 godzinach, więc wiedziałam, że na pewno było poniżej minus 20. No a później sprawdziłam jakby prognozę pogody właśnie konkretnie z 8000 metrów z Everestu i tej nocy jakby spadła temperatura do minus 30. No tak, no ale minus 30, ale dodatkowo do tego jeszcze dochodzi wiatr, czyli tak naprawdę ta temperatura jest dużo, dużo niższa. Zdecydowanie. Myślę, że nawet jeżeli temperatura jest wyższa, ale jest mocny wiatr, około minus jakby 50 km na godzinę, to jest bardzo ciężko. Jakby to ciężko się osłonić. Ilekolwiek byś ubrał na siebie, to i tak ten wiatr jakby jest w stanie, dociera do twojego ciała. Ja więc wszędzie wejdzie, wszędzie. Przez najmniejszą szpalkę, taka jest prawda. Dobra, powiedz mi, pierwsze zejście schodzicie, w ogóle jeszcze może wytłumacz ludziom, żeby mieli tą świadomość, jak wygląda na przykład dojście do pierwszego kampu przez ten lodowiec, bo to jest chyba taka jedna z najcięższych tras, którą trzeba tam pokonać, tak? Tak. Pomiędzy basecampem a kampem pierwszym mamy lodowiec Khumbu. Jest to ogromna struktura lodowca, to są bryły lodowe, które są wielkości budynków. Ten lądowiec cały czas się rusza, on opada w dół. Jeszcze przy wyższej temperaturze, przy zmianach klimatów
I można to jakby z łatwością zobaczyć w ciągu dnia, dlatego przechodzi się przez niego nocą, jeżeli oczywiście masz taką możliwość, ale żeby wyeliminować jakby ryzyko, które jest na Kumbu przez cały czas, wychodzimy w nocy o 11 albo o 2 w nocy, tak żeby do kampu pierwszego dojść nad ranem. I jest to w zależności od tego, jak jest droga położona, ale jest to jest trekking ze wspinaczką. I to jest najbardziej niebezpieczny odcinek i najbardziej jeden z trudniejszych i technicznie, i wytrzymałościowo, bo w zależności od trasy to może być 7 godzin, a to może być nawet 10 godzin. To jest czasami tak, że podczas pierwszej rotacji idziemy, a podczas drugiego wejścia ta droga już jest ustawiona inną trasą. Ze względu na to, że lodowiec topnieje i cały czas na tym lodowcu jest ekipa Ice Doctor, czyli kilku szerpów, którzy codziennie sprawdzają jakby przejście przez Kumbu i bezpieczeństwo przejścia. Tam w lodowcu chyba w tym roku 3 szerpów zginęło, tak? Tak, z ekipy Fixing Team zginęło na samym początku 3 młodych chłopaków, 3 młodych szerpów, więc no, każdy gdzieś przechodząc przez Kumbu ma tego świadomość i pamięta o tym. No a jest to odcinek, który musisz przejść za każdym razem. Czyli pokonujesz go co najmniej 2 razy podczas pierwszej rotacji i 2 razy podczas drugiej. Dobra, co się dokładnie stało? To był po prostu jakiś ich błąd? Bo tam lawina była, czy... Nie, tam odpadł serak, tak. Była lawina, odpadł serak i po prostu zostali porwani przez lawinę. No my wchodząc podczas tego drugiego wejścia, już nad ranem, chyba około godziny 5 czy 6, szliśmy w trójkę i mieliśmy bardzo dużo szczęścia tak naprawdę. Bo po lewej stronie, na lewej ścianie Lola spadł serak. Jakby on się najpierw odłamuje i ty słyszysz ten huk. Jesteś w stanie jakby zarejestrować, jeżeli widzisz. Więc ja tylko spojrzałam w lewo, usłyszałam huk, wiedziałam, że zaraz spadnie serak. Był dokładnie na naszej wysokości, więc zaczęliśmy biec do przodu, żeby jakby być nad granicą opadu śnieżnego, ale dosłownie po kilku sekundach po prostu trzeba było się już zabezpieczyć, czyli skulić w dół, zakryć głowę i czekać na łód szczęścia tak naprawdę. Serak opadł akurat w taką dolinę lodową innych seraków i na szczęście nie pociągnął żadnego innego, więc do nas dotarła po prostu burza taka śniegu, puch okrył nas. A powiedz mi, no bo wiadomo, jak w dzień schodzi lawina, widać ją, ale co się dzieje, jak idzie ekipa w nocy i w nocy zejdzie lawina, to tam nie widać praktycznie nic. To co można zrobić w takim przypadku? No tak naprawdę tylko możesz się skulić i zabezpieczyć, tak. To jest tak, że jak idziemy nocą, to słyszysz tylko huk i jesteś w stanie określić, po której stronie on jest i jak daleko i czy jesteś jakby w obszarze zagrożenia zejścia lawinowego, czy nie, ale jakby nie możesz nic więcej zrobić. Dobra, zejście w dół, jesteś znowu w basecampie. Czekaj, jeszcze zeszłaś później tam do Dimbucze, ale później tak. się rozchorowałaś, tak? Czy się rozchorowałaś przed tym pierwszym wejściem? Nie, rozchorowałam się przed drugim wejściem, czyli przed tym jakby już najbardziej istotnym podejściem na szczyt. W ogóle to był ciężki sezon, wszyscy chorowali w basecampie, był jakiś wirus, który panował i jakby siedząc na śniadaniu my tylko czytaliśmy newsy na temat znajomych z basecampu, z innych firm, że ktoś jest chory, że ktoś musi zlecić na dół do szpitala, więc nawet za bardzo w tym roku, nie wiem, nie odwiedzaliśmy się i była zupełnie inna atmosfera, bo jak się spotykaliśmy w namiocie takim socjalnym, gdzie są wszyscy, to było czuć to napięcie, tak? Jak ktoś kasznie, to już się zastanawiasz, kurczę, czy powinieneś tu siedzieć, czy może iść do swojego namiotu i siedzieć, czy założyć maskę, czy nie. To jest tak też, że w basecampie
panuje tak zwany kumbukow. To jest suchy kaszel. Nie wiem, czy miałeś z tym problemu, czy nie. No, ale przez jakby zimne powietrze, bardzo zimne powietrze i suche. Tak. On wysusza tak naprawdę całe gardło i zaczyna się ten suchy kaszel, więc z jednej strony nie wiesz, czy ktoś jest chory, czy ktoś jest przeziębiony, czy to jest wirus, czy to może jest ten kumbukow. I no, te dni pomiędzy pierwszą rotacją a drugim wejściem, muszę powiedzieć, że były bardzo stresujące. Bardzo, bo jakby nie masz wpływu na to, co się wydarzy. Nie jesteś w stanie też tak naprawdę wyeliminować tego, że się przeziębisz, że się zarazisz od kogoś, nie. No, mamy jeden namiot mały, w którym siedzimy na śniadanie, na obiad, na kolację. No przecież nie powiesz komuś, żeby ktoś wyszedł. No Kilka tak. osób, które bardzo źle czuły i jakby czuły taką prawdopodobnie odpowiedzialność za to przebywały w swoich namiotach i miały dostarczone jedzenie i picie po prostu przez kilka dni do swojego namiotu, ale no oprócz tego dochodzą warunki, w których jesteś codziennie, no i zasypiasz po prostu w minusowej temperaturze, minimum minus 10. Więc ja jak wróciłam z Dingbuche, czułam się fantastycznie i wróciłam z Dingbuche, jednego dnia, czyli 18 km do basecampu. Byłam też sama, zupełnie sama, bo większość mojej grupy zdecydowała się zlecieć do Namche, więc był to dla mnie fantastyczny czas, bo ja z Dingbuche, słuchaj, całą drogę do basecampu spacerowałam sama. Nie było turystów, nie było szerpów, nie było kilku portierów. Jakby góry były zupełnie dla mnie. No i jak doszłam do basecampu i spotkałam się z innymi ludźmi, to właśnie mówią, o dobrze, że się zdecydowałeś, że zeszłaś na dół, bo tutaj już u nas wszyscy chorują. I mieliśmy oprócz tego, później po kilku dniach, mieliśmy takie treningowe wejście znowu na Pumari Camp. To jest na wysokości Kalapatar i w zasadzie bardzo blisko położone, czyli 5600-5700. I my robimy co jakiś czas, jak siedzisz kilka dni w basecampie, to robisz to podejście tam na 5600, 5700, żeby aktywować jakby ciało, żeby być cały czas w ruchu, bo siedzenie w basecampie tak naprawdę tylko wysysa energię i to jest podobno naukowo zresztą też zbadane, że po prostu samo przebywanie w basecampie wyczerpuje cię. Bo to jest to, tak? Że nasze ciała nie są przyzwyczajone do takiej wysokości i to też przez to, tak? Tak, jakby przez wysokość, przez temperaturę, przez powietrze, po prostu jest to wyczerpujące dla organizmu. 5300 metrów w basecampie w Everest. Ilość tlenu jest ograniczona i ty nie ruszając się i nie będąc aktywnym, coraz bardziej po prostu opadasz się. I naprawdę, to jest jakby wszyscy to czujemy, odczuwamy na ciele. No w każdym razie ruszyliśmy na ten spacer na 5700 i strasznie wiało, było zimno. Ja się już wtedy czułam słabo i wróciłam z tego treningu i na drugi dzień już czułam, że mam całe zatoki po prostu zapchane i zaczynam być mocno chora, więc ale bałam się brać, to nie było na tyle mocne, żebym brała antybiotyki, poza tym one też osłabiają, jakby ciało wyniszczają, więc brałam tylko i wyłącznie leki na grypę, na przeziębienie, a w dzień wyjścia do kampu pierwszego już zdecydowałam, że po prostu ograniczę to tylko do witamin i zobaczymy, co będzie dalej. No, na szczęście w kampie drugim zaczęłam się lepiej czuć po kilku dniach. Jeszcze zanim zaczniemy wejście, powiedz może ludziom, że sobie mniej więcej wyobrazili, jak wygląda basecamp, jak wygląda tam jedzenie, sprawy sanitarne, czyli jakieś umycie się, toalety i tak dalej, żeby ludzie mniej więcej mogli sobie to w głowie jakoś wyobrazić. Ile namiotów stoi, bo jak ja byłem tam początkiem kwietnia, to jeszcze nie było tak dużo rozłożone, to parę namiotów praktycznie stało tylko. Później widziałem na internecie, że tam się naprawdę duże miasteczko zrobiło, że była masa tych namiotów wszystkich.
możesz w miarę określić, ile tam mniej więcej namiotów stoi, ile ekip jest i tak dalej, czy tego się nie da określić? Czy nie masz takiego? Nie wiem, nie sprawdzałam tego, ale to jest największy tak naprawdę kamp na świecie, który powstaje sezonowo. To jest tak, że każdy z nas ma swój indywidualny namiot. Oprócz tego jeszcze cała obsługa, wszyscy szerpowie, kucharze mają swoje namioty. Mamy namiot kuchenny, namiot taki, gdzie jemy posiłki i namiot wypoczynkowy. Akurat w tym roku ta grupa, w której byłam z Nimcem, była dość duża, bo było chyba 35 osób, więc kamp był naprawdę duży, naprawdę duży. Ale jeżeli chodzi o higienę, bo to wspomniałeś, no to może złamię stereotyp, ale w Basecampie naprawdę można spokojnie zadbać o higienę, jeżeli ktoś chce. No właśnie. Więc tylko kwestia taka, czy ci się chce, czy ci się nie chce. Oczywiście trzeba na to bardzo uważać. Mamy taki mały jeden namiot, który jest po prostu prysznicem. Ma dwie sekcje i dostajesz wiaderko, 20-litrowe wiaderko z wodą. Wcześniej musisz poprosić o to wiadro, bo chłopaki muszą albo znieść wodę z lodowca, albo jest wyciąg pociągnięty, zagrzać ją, to też trwa około 40 minut i donieść do namiotu. Więc to nie jest tak, że bierzemy prysznic, czyli kąpiemy się codziennie, jakby jest taki rytuał, zawsze mówię, że to jest mój day spa. I jeżeli bierzesz prysznic w dzień słoneczny, koło godziny 12 czy 1, to w tym namiocie jest naprawdę ciepło. Jakby możesz się rozebrać i możesz się nawet myć, nie wiem, 40 minut tam spędzić. Naprawdę, ja sobie zawsze włączam muzyczkę i z 20 litrów już potrafię ogarnąć jakby włosy, pranie, bielizny i umycie siebie. Może w innej kolejności, ale to naprawdę jakby Basecamp i życie tam w Basecampie uczy szacunku do tego, co mamy tutaj na poziomie morza i do tego, czego nie dostrzegamy. Bieżącej wody, ciepłej wody, bezpieczeństwa, ciepła w ogóle, że możesz siedzieć w wysokiej temperaturze i jest ci po prostu ciepło. No i szacunku też do oszczędności i wody, wszystkiego tak naprawdę, szacunku do natury. Więc można się umyć. A jak jest zimno, to można to ogarnąć mokrymi tymi chusteczkami albo nawet małą miseczką i nie wiem, 1 litrem ciepłej wody z termosu, więc kwestia tylko taka, czy ktoś chce, czy nie. No właśnie, jak wchodziłem tylko do Basecampu, ale też po drodze tylko w 3 miejscach była możliwość wykąpania się. To oczywiście wszędzie trzeba było skorzystać, a gdzie indziej to po prostu mokre chusteczki i to chyba wszystko zależy od osoby, tylko czy chce dbać o higienę, czy nie chce. No taka jest prawda. Dobra. Znaczy z włosami na przykład, jeszcze tylko wspomnę na szybko, z włosami trzeba uważać, tak jak ja, wiesz, żeby nie zawiało. Mężczyźni nie mają tego problemu, ale ja mam dość długie włosy, więc wysuszenie ich może zająć nawet kilka godzin. Więc ja muszę myć głowę konkretnie w dzień, w którym jest słońce. I wtedy mam system taki, że idę do namiotu, który jest taką wielką kulą i część ma odsłoniętą, wygląda to jak szyba, więc tam w przeciągu pół godziny, jeżeli świeci słońce, to jest po prostu, robi się jak w szklarni i można wysuszyć głowę. No i jakby przed rotacją też mamy zalecone, żeby 24 godziny się nie myć, żeby ograniczyć jakby to zagrożenie, że możesz się przeziębić, więc no, trzeba po prostu myśleć o tym, kiedy to zrobić i jak to zaplanować. Okej, dobra, czyli nastał dzień. W który dzień dokładnie, odkąd doszłaś do Basecampu, odkąd zaczęłaś może wyprawę, jak się zaczyna dzień, kiedy ruszasz zdobywać Everest? Opowiadaj. Ile to trwa? Wszystko po kolei. Okej. To jest najczęściej tak, że my wiemy o tym, że w najbliższych dniach będziemy wychodzić, ale nie możesz być nigdy pewny, w który dzień. Bo to zależy od pogody, od warunków pogodowych, więc tak naprawdę już wcześniej masz już wszystko przygotowane, już wiesz, co zabierasz z sobą. Większość rzeczy ja wynoszę podczas rotacji pierwszej. I jedzenie, i ubranie na zmianę,
i jakieś swoje personalne rzeczy, to wszystko niosę na pierwszej rotacji. Więc kwestia jest tylko taka, w dzień, kiedy dostajesz informację, że dobra, wychodzimy dzisiaj w nocy, żeby naładować cały sprzęt, telefon, baterię w zegarku, powerbank, uzupełnić wodę, przygotować się najeść. My planowo mieliśmy wyjść około 11-12 w nocy, więc ja już wiedziałam, że tej nocy na pewno nie będę spała, bo jakby emocje mnie tak trzymają, że no po prostu nie jestem w stanie, wiesz, mrużyć oka. Więc tylko po kolacji wróciłam do namiotu, usiadłam, zaczęłam się pakować, coś tam sobie przygotowałam, posłuchałam muzyki, raczej starając się po prostu nie stresować tym. No i wyszliśmy chyba jakoś o godzinie 12 z base campu i zaczęliśmy podejście pod Khumbu. No i ja już z pierwszym krokiem jakby wiedziałam, że to jest, że jestem osłabiona, że jakby nie mam siły i sprawia mi to dużo większą trudność niż podczas pierwszej rotacji, gdzie teoretycznie byłam niezaaklimatyzowana na tą wysokość. I ten pierwszy odcinek ja pokonałam dłużej chyba z godziny albo 2 godziny niż podczas pierwszej rotacji. Doszliśmy do kampu pierwszego i było strasznie zimno. I tę noc zaczęliśmy od wcześniej, bo zaczęliśmy czy tam o 11 czy o 12, więc cały odcinek Khumbu szliśmy w zasadzie w nocy, a później jak zeszło słońce, to na Khumbu nie dociera jeszcze, nie docierają promienie słoneczne. Tam wszystko jest za górą jeszcze. Tak, więc ja po prostu już ten ostatni odcinek mówię, Amir, idziemy, ja nie czekam na ciebie, po prostu musimy dojść. Ja po prostu widziałam słońce, widziałam odcinek, w którym zaczyna się słońce i mówię, nie no, po prostu muszę tam dojść. Jak doszłam, już było na takim płaskim odcinku, w zasadzie pod kampem pierwszym, mówię, dobra, teraz mogę usiąść, napić się i chwilę odpocząć. Doszliśmy do kampu pierwszego, tam był namiot, więc mogliśmy jakby usiąść w przestrzeni, która była odsłonięta od wiatru, bo wiało. I zaczęliśmy podejście do kampu drugiego. I to był mój najgorszy dzień chyba z całej wyprawy, naprawdę. No, to był okropny dzień. Przepraszam. Doszliście do kampu pierwszego, zostaliście tam na noc, tak? Nie. Zostaliśmy tylko na godzinę, odpoczęliśmy, chwilę posiedzieliśmy i od razu do kampu drugiego. Podczas już tego wejścia głównego, jak idziesz na szczyt, to pokonujemy base camp, z base campu do kampu drugiego, jednego dnia, cały czas. Czyli idziesz całą noc i później praktycznie pół dnia. Dobra. Z krótkim odpoczynkiem. I ten odcinek z kampu pierwszego do kampu drugiego to jest dolina położona u stóp Nupse, Lhotse i Everestu. Przepiękne miejsce, tak naprawdę serce jak dla mnie Himalajów, oszałamiające widoki, ale to miejsce jest jak patelnia po prostu. Tam bardzo mocno świeci słońce i jeżeli przechodzisz ten odcinek od godziny 10 do godziny 13 czy 14, to po prostu jest bardzo duże ryzyko przegrzania się, bo temperatura dochodzi nawet, ja nie wiem jaka jest tam temperatura, ale jest tak ciepło, że idziesz po prostu w samym base layerze, więc jest bardzo ciepło, a do tego może wiać. I był mocny wiatr. Ciężki odcinek. Psychicznie też przede wszystkim, bo to nie jest trudny odcinek jakby technicznie. Idziesz po płaskim, więc teoretycznie powinien być najłatwiejszy. A ja ten odcinek zrobiłam o 2 godziny dłużej niż podczas pierwszej rotacji. To był po prostu, to była walka o każdy jeden krok, a ostatni, nie wiem, 100 metrów do kampu drugiego. Ten kamp, mi się wydawało, że on się cały czas odsuwa ode mnie, jak Fata Morgana, wiesz, jakbym szła i nie mogłam dojść po prostu do niego. Strasznie osłabienie organizmu. Podejrzewam, że po pierwsze bardzo wymarzłam na Khumbu podczas tej nocy i przez to, że było tak zimno i dużo się działo i była lawina, my się praktycznie w ogóle nie zatrzymywaliśmy, więc też nie piłam. Podejrzewam, że miałam mocno odwodniony organizm i jeszcze do tego osłabiony.
Więc jak doszłam do kampu drugiego, to w zasadzie zjadłam i poszłam spać. Jakby zostałam w swoim namiocie i od tego momentu to był jedyny mój cel, to było jak najbardziej odpocząć i przez ten czas, który mieliśmy tam zarezerwowany w kampie W drugim. kampie drugim zostaliście już na noc, tak? Tam byliście na noc? Tak, zostaliśmy na noc, planowo był jeden dzień dodatkowy odpoczynku, ale 2 osoby z naszej grupy tego dnia nie doszły do kampu drugiego. Też bardzo się źle czuły, więc poprosiły o to, żeby zostać w kampie pierwszym. Więc zostaliśmy tak naprawdę dwa dni w kampie drugim. No i trochę jakby walczyłam z myślami o tym, czy to, że zostaliśmy jeden dzień dłużej, bo nigdy nie wiesz, jakby po Manaslu ja już wiem, że tak naprawdę niezależnie od tego, co pokazuje prognoza pogody, pogoda w górach może być zupełnie inna. Zupełnie. I nad tym nie możesz zapanować, nie masz żadnej kontroli, więc trochę stresujący czas, ale tak naprawdę w konsekwencji przydał mi się ten dzień dodatkowy, czyli 2 dni odpoczynku w kampie drugim, bo ja naprawdę doszłam do siebie wtedy. Odcinek już, jak wyszliśmy z kampu drugiego i szliśmy do kampu trzeciego, to był to właśnie taki czas, no super czas po prostu, że wspinasz się, cieszysz się widokiem i po prostu idziesz i robisz swoje, dochodzisz i cieszysz się przyrodą wokół ciebie. Nie no, widok takich Himalajów to musi być tak cudowne. Ja nawet jak szedłem taką trasę, jaką wiesz, do Basecampu, to było piękne. A jak już jesteś tam, to już musi być w ogóle coś wspaniałego. A jeszcze dodatkowo wszystkie te odcinki Humbu, kamp pierwszy do kampu drugiego, z kampu drugiego do kampu trzeciego. My szliśmy sami, tam nikogo nie było. To było niesamowite właśnie, bo jak ludzie widzieli, znaczy pokazywali na internecie to, że kolejki na Everest i tak dalej, a ty byłaś zupełnie inną osobą, ty byłaś w trójkę, weszliście tam, to jest niesamowite. Także naprawdę ten jeden dzień nawet mógł dużo zmienić przez to, że byliście po prostu sami. To może też dlatego. Dobra, później od kampu trzeciego do czwartego, jaka jest odległość, jaka jest wysokość, na jaką się wchodzi? Z 7100 na prawie 8000 metrów. Wyszliśmy koło godziny chyba 5 czy 6. O 6 wyszliśmy, albo 6:30 i doszliśmy do kampu czwartego. I od kampu trzeciego używamy już tlenu. No, tak. I to była świetna pogoda, może czasami wiał wiatr, ale jakby nie mocno, więc też jakby naprawdę mogłam się cieszyć tym czasem i chwilą. I znowu puste Himalaje. Champion! من و مگدا همیشه نفرهای اول میرسیم واقعا لهستانی و ولیده لبتناب خوبی همیشه هر وقت با من لبتناب میشه واقعا مثل یه مرد میاد بالا. آدم وقتی همتناب خوب داره خوشحاله، یعنی خستش نمیکنه توی مسیر. هم خیلی فنیه هم خیلی قدرتمنده. آدم لذت میبره از کوهنوردی کردن با کوهنورد خوب. Słuchaj, w ogóle jak dochodzisz do kampu czwartego, no, to ja miałam takie poczucie, że naprawdę czujesz, że jest to death zone, czyli strefa śmierci. Wiało strasznie. Kamp czwarty jest położony w takim odcinku trochę załamującym się, jak siodło końskie, tak się zresztą nazywa. Więc tam bardzo często wieje, albo może inaczej, bardzo rzadko nie wieje. Jak doszliśmy, to jeszcze było w miarę w porządku. Ja bardzo dobrze się czułam, wiesz, pełna ekscytacji. Te filmiki, jak teraz patrzę, nagrywamy i tak, wychodzimy o godzinie 9. Ja chciałam wyjść jak najwcześniej, żeby dojść może na wschód słońca na szczyt. Ale z każdą po prostu godziną coraz bardziej białam. I ja już po prostu leżałam w tym namiocie i się zastanawiałam, czy nam rozerwie namiot, czy my w ogóle wyjdziemy tej nocy.
Ciężko mi było się porozumieć z moim szerpą, bo niestety w zasadzie w ogóle nie mówił po angielsku. I jak ja się go pytałam, o której wychodzimy, no to on mówił 30 minutes na przykład. I ja nie wiedziałam, co to znaczy. Więc w tym kampie czwartym muszę powiedzieć szczerze, że już czułam, że tak naprawdę jestem sama i że trochę nie mamy kontroli nad tą sytuacją i nie wiem, czy wyjdziemy dzisiaj, czy wyjdziemy jutro, więc też z założenia zaczęłam oszczędzać tlen, bo no wiem, jak jest w Nepalu i wiem, jak jest w górach, że nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego, co może się spotkać, więc lepiej założyć i myśleć już o tym, mieć jakiś plan zapasowy na to, że może zostaniesz tam dzień dłużej. No i co? I w końcu udało mi się ustalić, że wychodzimy około godziny 9, ale po kilku godzinach już widziałam, że wiatr jest tak silny, że prawdopodobnie nie wyjdziemy o tej godzinie. I z Nimą się tylko dogadałam, że wychodzimy o godzinie pierwszej. No i sprawdzałam zegarki, sprawdzałam swój zegarek, Garmina, jego zegarek, która jest godzina. I leżałam w namiocie i sobie myślę tak, gdzie jest ten zachód słońca? Jest godzina prawie 21 i nie ma zachodu słońca. I leżysz sobie i myślisz, że coś mi tutaj nie pasuje, tak? I ja mówię, o której wychodzimy, Nima? On mówi 9 p.m. Ja mówię, ale jak już jest 9 p.m. I my nie wychodzimy. No i on tak patrzy na mnie i się uśmiecha, no okej, no dobra. I tylko tak poczułam w głębi serca taki strach jakby przed tym, co się może stać, jeżeli okaże się, że nie wyjdziemy, że może być tak, że jakby znowu natura nas zatrzyma, tak jak na Manaslu i nie wyjdziemy. I tylko spojrzałam na niego i prawie z łzami w oczach powiedziałam tak, Nima, ja naprawdę chcę iść dzisiaj na ten summit push. No i spojrzał na mnie, widziałam, że jakby czuje moje emocje, że wie, że chce i że on też chce jakby pomóc mi w tym, żeby pójść, ale musimy czekać. No ja już o 12 zaczęłam się zbierać, bo jakby nie zasnęłam ani na minutę w kampie czwartym. I o 12:30 byłam już gotowa, więc mówię, chodź Nima, wychodzimy. Tak. I jak wyszliśmy z namiotu, to okazało się, że na zewnątrz jest po prostu szaleje burza śnieżna. I że jest strasznie zimno. Ja się tylko rozejrzałam, widziałam, wiesz, namioty koło siebie, niedaleko i widziałam, że ktoś się jeszcze szykuje. Prawidłowo byśmy wyszlibyśmy razem jakby w grupie. Widziałam, że 2 namioty są zapalone światła, więc że ktoś z naszej grupy się szykuje. Ale po chwili jak ubrałam braki i jakby już wiedziałam, że jest strasznie zimno, no to nie było opcji na to, żeby czekać, nie wiem, jeszcze 15-20 minut na inne osoby. Więc ruszyliśmy z tego kampu czwartego. Szliśmy bardzo powoli. Ja mówię, kurczę, no ja nie wiem, co jest z tą latarką, wiesz, nie widzę w ogóle, w zasadzie widzę, nie wiem, na 2-3 metry, tak żeby widzieć, tylko że noc była tak ciemna i tam w zasadzie nie ma nic, jakby możesz zobaczyć coś, jeżeli ktoś albo coś jest oświetlone. Ja mówię, chyba mi bateria pada, wiesz, w latarce i mówię, zatrzymajmy się, nie ma. I w plecaku tutaj na górze miałam przygotowane kolejne nowe baterie, więc najpierw się zatrzymaliśmy wymienić baterię w mojej latarce. Poza tym też się jakby nie spieszyłam, bo wiedziałam, że nie mamy po co, bo już wiedziałam, że warunki są ciężkie, więc jeżeli będziemy iść powoli, to prawdopodobnie ktoś do nas dołączy z grupy, ale lepiej iść, bo w momencie, kiedy się ruszasz, twój organizm, wiesz, produkuje energię i ciepło, a jeżeli stoisz nawet 10 czy 5 minut, to po prostu w momencie robi ci się zimno, więc szliśmy powoli do góry. To wyjście z kampu czwartego jest najpierw bardzo łatwym podejściem, bo najpierw przechodzisz przez takie skały,
a później dopiero wchodzisz na taki, powiedzmy, lodowy, taki usyp lodowy. I nie jest to strome podejście, jest to raczej, bym powiedziała, spacer po prostu. Do tego jest lina, do której ty jesteś zabezpieczony, więc to nie jest trudny odcinek, więc mimo, że warunki jakby były dość wymagające i ekstremalne, to jakby wciąż było tak, że mogliśmy się przemieszczać. No i widziałam przed sobą grupę ludzi, że prawdopodobnie z innej ekipy idzie team. Więc się zastanawiałam, albo ktoś do nas dołączy po prostu z mojego teamu, albo my dojdziemy do tego teamu przed nami. No. I wychodząc z kampu 4, właśnie ja jeszcze zauważyłam, że leży coś na ścieżce, w zasadzie na ścieżce. I mnie po prostu wryło, jak zobaczyłam, że jest to człowiek, którego prawdopodobnie ściągali gdzieś z wyższych etapów, ale niestety jakby był zostawiony praktycznie na ścieżce, tak? W pełni ubrany, z tlenem. No, więc jest to taki moment, kiedy po prostu Człowiek się zastanawia. Tak, trochę w tej ciemności się zastanawiasz, jakby myśli zaczynają kumulować się i walczysz z sobą i myślisz, co się dzieje, co się może wydarzyć, jak to się w ogóle wydarzyło. No mnóstwo pytań, jakby to było dość oszałamiające, że jakby to ciało zostało pozostawione bardzo blisko base campu. No i trochę przykre, że nie zostało, nie wiem, przykryte, zakryte. Może wiatr był tak mocny, że po prostu, wiesz, zwiało. I to był taki moment, który no, mocno cię uświadamia, gdzie jesteś i tak naprawdę, że to nie jest zabawa. Jeżeli komuś się wydaje, że wejście na Everest jest łatwe, to proponuję spróbować. Właśnie. Wszystkich zachęcam do tego, do realizowania swoich marzeń. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że od 8000 metrów jesteśmy w strefie śmierci. Po pierwsze, nasz organizm nie jest w stanie tam przybywać i żyć i funkcjonować. A po drugie, że jest bardzo cienka linia pomiędzy śmiercią a życiem. I dopóki jest dobrze, dopóki warunki są dobre, jesteś przygotowany, to jest wszystko dobrze. Ale wystarczy naprawdę łód nieszczęścia. Bo jakby może być wiele czynników, dla których ludzie giną w górach. I to może być choroba wysokościowa. Może być tak, że jakby nawet jeżeli jesteś świetnie przygotowany i treningowo, i sprzętowo, to może być tak, że jakby będziesz się źle czuł na tej wysokości, może dojść do obrzęku mózgu albo obrzęku płuc i na to nie masz wpływu. Owszem, jakby to może być tak, że jakby opadłeś z sił na tej wysokości albo jakieś odmrożenia rąk czy palców u nóg, ale może być to też po prostu nieszczęśliwy wypadek, jeden mały kamień, który spada z góry, albo kawałek lodu, który cię uderzy. No więc i byłam jeszcze do tego wszystkiego ten brak komunikacji. Ja wiedziałam i czułam jakby z nim, że on mnie rozumie i my się jakby rozumiemy, ale my nie byliśmy w stanie rozmawiać w żaden sposób, wiesz. Więc zobaczyłam, że grupa, szliśmy dalej, bo ja się też zastanawiałam jakby, czy to jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, czy to jest właśnie już niestety ktoś, kto nie żyje, ale nie mam je, tak delikatnie popchnął z tyłu, mówi go, idź. Więc zaczęłam podchodzić dalej do góry i widziałam, że jesteśmy bliżej kolejnego teamu. Więc mówię sobie, super, no to świetnie. Dojdziemy do tego teamu, to będziemy iść razem, będzie więcej światła. Mówię, Magda, nie jest tak źle, dopóki idziemy i nie ma zagrożenia jakby takiego. Ja byłam na odcinku, z którego zejście do kampu 4 zajęłoby mi 20 minut, może maksymalnie. Po prostej drodze w śniegu, w wrakach. Więc mówię, no na razie idziemy, dojdziemy do tego teamu przede mną i zobaczymy,
będzie na pewno inaczej. Przez Kumbu przecież też przechodzimy w nocy, tak? Wychodzimy i jest okej. I nie pamiętam, czy najpierw Amir do mnie doszedł, czy najpierw okazało się, że ta grupa, do której my się zbliżaliśmy, to tak naprawdę zawracała. I zawracała do kampu 4. Jakby zdecydowała się wrócić i skancelowali wejście Summit Push na tego dnia. Więc to też był taki element, no dobra, ale to co dalej, tak? Znałam właściciela tej firmy, więc wiedziałam mniej więcej, jak oni funkcjonują i jakie mogą podejmować decyzje. Doszedł do mnie Amir i mówię, no to fajnie, to idziemy dalej, a Amir mówi, Magda, danger, go down. I ja mówię, no super, jesteśmy tutaj i teraz trzeba podjąć jakąś decyzję, tak? Jakby trzeba oszacować to, czy rzeczywiście jesteśmy w momencie zagrożenia, czy jesteśmy w warunkach, w których możemy iść, bo jeżeli dostaliśmy dyspozycję z Basecampu, od liderów, że wychodzimy o tej pierwszej, to znaczy, że warunki pogodowe i jakby wskazywały na to, że możemy iść tego dnia, tak? Ale no nie do końca się zgadzało z tym, co w obecnej chwili się działo wokół nas. No ja mówię, ja chcę zadzwonić i chcę wziąć radio, chcę z kimś porozmawiać i próbowaliśmy się połączyć, ale niestety bardzo jakby nie było zasięgu chyba do kampu drugiego albo do Basecampu, gdzieś ktoś mówił po angielsku, żebym ja mogła porozmawiać. Był kontakt tylko pomiędzy Nimą i kimś gdzieś na drodze, może w kampie 3. No i w końcu Nima tylko powiedział, bo ja zaczęłam mówić, no słuchajcie, musimy określić, jakie są warunki, jakby mówiłam po angielsku, więc on pewnie zrozumiał sytuację, tak, że próbuje się czegoś dowiedzieć. Mówię, może my powinniśmy poczekać, zejść w dół, poczekać jeszcze ze 2 godziny i może wiatr opadnie. To jakby w górach jest tak, że w przeciągu 15 minut pogoda może się zupełnie zmienić, więc to nie jest tak, że teraz jest burza śnieżna i że ona będzie przez kolejny dzień. No i Nima tylko mi powiedział, że next summit push 25 of the 29. No i ja mówię, no super. Czyli nie ma szans, bo jeżeli mamy dzisiaj 20 na 21 i ja się wrócę do kampu 4, będzie 21 i jeżeli kolejne okno pogodowe jest 25, ja muszę zejść co najmniej do kampu 2, żeby się zregenerować po tym wejściu. Czyli 22, jakby nie mogę być pewna, że ja zdążę na kolejne okna pogodowe. W ogóle nie jestem w stanie jakby określić, czy te okna pogodowe będą, czy nie. No i jakby walcząc trochę z myślami w swojej głowie, mówię, dobra Magda, trzeba oszacować na szybko, co wiesz, jakie są warunki i co robimy. Więc zdecydowałam się, że dopóki idziemy po płaskim odcinku śnieżnym, łatwym, to będę szła. I jeżeli do momentu, kiedy zaczyna się podejście już takie w skale, rzeczywiście, gdzie zaczynamy się wspinać i dalej będzie burza, to po prostu zrezygnuję. Jakby mam jeszcze z zapasu pewnie gdzieś z pół godziny albo 45 minut. Przez ten czas pogoda może się zmienić i podejmę tą decyzję jakby w tym miejscu, że mogę na razie iść. No i Amir dołączył do mnie, jakby szedł za mną, więc też było już raźniej po prostu, jeżeli idziesz 4-osobowym, bo to mówimy Amir, ale też on był ze swoim przewodnikiem, czyli 4 osoby, tak? Czyli mamy 4 osoby w teamie. I zaczęliśmy iść i wiatr zaczął powoli opadać. Przede wszystkim w pierwszej kolejności jakby nie było już śniegu, więc ta widoczność była dużo lepsza. Ja nagle patrzę i mówię, kurczę, ja widzę 3 małe światełka, dużo wyżej ode mnie, czyli jeszcze ktoś przede mną jest. I jak doszliśmy do tego miejsca, gdzie zaczynamy wspinaczkę, nie było już w ogóle jakby burzy i wiatr w zasadzie zupełnie osłabł. Nie było wiatru w ogóle. Więc no to był dla mnie bardzo ważny moment. Myślę, że też jakby zostanie on ze mną dłużej w życiu, bo
czułam się wtedy tam zupełnie sama. Amir też jakby nie mówił po angielsku, więc ja tą decyzję podjęłam sama jakby za siebie. Oczywiście powiedziałam do Amira, zejdź w dół, jeżeli się czujesz niebezpiecznie, to idź do base campu, do kampu 4. Ja chcę spróbować i na razie idę w górę. I no, i będzie na pewno, będę na pewno bardzo długo pamiętać ten moment i daje mi trochę taką pewność siebie i też taką informację, że w trudnej sytuacji jakby jestem w stanie podjąć decyzję sama za siebie, jasno myśleć o tym i skalkulować zagrożenia czy sytuację, którą mamy, więc... Była taka ekstremalnie trudna decyzja tak naprawdę, nie taka tylko trudna decyzja, tylko ekstremalnie trudna, bo to jednak... Wiesz co? Przede wszystkim, że jakby nie wpadłam w żadną panikę, jakby nie wydarzyło się nic, co mogłoby pogorszyć tę sytuację, bo różnie możesz reagować. Ja widziałam ludzi, którzy, wiesz, osoby, które przechodzą przez kumbój i na przykład przechodząc przez drabinkę panikują i robią sceny po prostu takie, że jest kolejka, tworzy się kolejka na kolejne 20 minut, bo ktoś po prostu panikuje. Strach go tak ogarnia, że nie jest w stanie myśleć, podjąć jakiejś decyzji, ale też tak naprawdę czasami strach jest tak wielki, że ogranicza cię ruchowo. Tak, bo cię zatrzymuje po prostu, nie ruszysz dalej. Tak, dokładnie. A jeszcze na tej wysokości, w takiej pogodzie, w takich warunkach, jakby to jest sytuacja, która może w bardzo łatwy sposób zajść, więc ważny dla mnie moment, myślę, że w życiu, który będę pamiętała, że jednak jakby potrafię trzeźwo myśleć i podjąć decyzję w takiej stresującej sytuacji i oszacować to. Następnie Harry step, tak? Czy to jeszcze nie? Nie. I następnie podejście i dalej było ciemno, było tak ciemno, słuchaj, że ja nic nie widziałam, ja ledwo co widziałam koło siebie skały, które są tak naprawdę. No ale było super, w sensie takim, w ogóle odcinek z kampu 4 na szczyt Everest uważam, że jest bardzo ciekawy, jest bardzo wymagający i jest bardzo trudny, jest dużo ekspozycji, ale dla mnie jest ciekawy, bo jest najpierw ten odcinek taki trekkingowy, później podchodzisz na linię tak w skałach i też jest tak, że tak naprawdę jak patrzysz w górę, to widzisz tylko odcinek do pewnego momentu. Są takie półki skalne. I ja to uwielbiam, bo jako dziecko moja mama zawsze, jak chciałam mieć trochę spokoju, to mi mówiła tak: Magda, idź zobacz, co tam jest za rogiem, wiesz. I ja najbardziej właśnie nie lubię takich odcinków długich, gdzie po prostu, tak jak ten odcinek pomiędzy kampem 1 a kampem 2, gdzie widzisz tak naprawdę, gdzie masz dojść i idziesz 5, 4, 3 godziny i po prostu cały czas ci się wydłuża droga. A tu widziałam tylko segment. Mówię, dobra, to teraz ruszamy, idziemy zobaczyć, co jest za rogiem. No i tak przez 5 godzin tylko się wspinaliśmy. Tylko że ja zaczęłam szacować, tak. Wyszliśmy o godzinie przed 1 w nocy. Mówię, no to do 4 mamy 3 godziny, maksymalnie 4 godziny, żeby zaczęło wschodzić słońce. Bo było bardzo ciemno, a wiesz, jak idziesz, nie widzisz widoków, to też jest tak, że tak naprawdę walczysz i rozmawiasz z samym sobą. Jesteś tylko ty i to, co widzisz przed tobą i ten jeden krok w przód. Więc czekałam na ten wschód słońca. Mówię, dobra, koło godziny 4:30 to już się powinno rozjaśnić, więc musimy tylko przetrwać jeszcze. A jeżeli ja wyszłam o 1:00 i cała ta droga do tego odcinka, gdzie zaczęliśmy się wspinać, to nam na pewno już 2 godziny minęły. Więc mówię 3:00, to muszę jeszcze tylko godzinę przetrwać. A nie chciałam zaglądać na zegarek, bo strasznie dużo, wiesz, musiałam zdjąć rękawiczkę, ciężko po prostu, więc nie wiedziałam, która jest godzina. No i tak szliśmy. I ja mówię, kurczę, ja nie wiem, my idziemy już chyba za 4 godziny, a jest cały czas ciemno, nic się nie zmienia. No i w końcu się zatrzymaliśmy, ja patrzę na zegarek i mówię, jest 6. I ja mówię, to niby nie ma, jest 6. Jest 6 nad ranem. Ja mówię, gdzie jest słońce? On na mnie patrzy i ponem palsko,
Ha? 4 minuty, 4 minuty. Okay. Ja mówię, Amir, what time it is? Mówię, 6, gdzie jest słońce? A on taki tylko, wiesz, takie błędne spojrzenie na mnie. Patrzy i mówi w zasadzie, no ale co ty chcesz, dziewczyno, ode mnie? No mówię, no. I sama do siebie się rozglądam, mówię, no z jakimś się tu nie mogę dogadać, no to nie jest możliwe, że jest godzina 6 nad ranem i nie ma słońca. No i zaczęłam myśleć o tym, co na przykład było rok temu na lotce. Mówię, że wschód słońca, zachód słońca był o odpowiedniej godzinie, porze, że jak wchodziłam, wszystko było tak samo, jakby nic się nie zmieniało, czyli to nie jest kwestia tego, że jesteśmy wyżej i na przykład słońce wschodzi albo zachodzi za horyzontem i jest dłużej. Poza tym to jest może być dłużej o 15-20 minut, ale nie tak długo. Więc w końcu mówię tak, to pewnie to musi być zmiana czasowa, że złapaliśmy czas tybetański. No, tybetański to chiński, no tak. Tak. 2 godziny 15 minut, tak? Tak, więc mówię, no to mamy za 2 godziny w takim razie jeszcze prawdopodobnie do wschodu słońca, bo jeżeli, znaczy, no tam godzinę, bo jeżeli jest 6, no to mamy 4 rano. No i wspinaliśmy się dalej i na wschód słońca, dokładnie na wschód słońca doszliśmy do balkoni, czyli taki odcinek balkonowy, bardziej wypłaszczony, śnieżny. Patrzę po prawej stronie, ale tam po prostu widać malutką kulkę, wiesz, na wschodzie. I zaczęłam krzyczeć po prostu, nie ma się patrzeć, co się dzieje. Ja mówię, zobacz, słońce i krzyczę, Amir, szybciej dojdź, bo wiedziałam, jak dla mnie w ogóle ważny jest ten moment i jak był podczas wchodzenia na lotce. W ogóle to jest wschód słońca czy zachód słońca jest magicznym momentem i to było strasznie dla mnie ważne i bardzo chciałam zobaczyć ten moment, ale nawet nie chciałam o tym myśleć, jakby nie chciałam sobie robić oczekiwań, że okej, będę, bo wiedziałam, że od balkoni na Hilary możesz być na przykład w takim momencie, że nie zobaczysz tego wschodu słońca, bo będziesz po drugiej stronie jakby góry. No i mówię, Nima mówi, chodź, idziemy, summit push. Ja mówię, nie summit, ja jestem teraz tutaj, ja przez 10 minut kolejne będę oglądać wschód słońca i dopóki nie zobaczę po prostu odbicia kształtu Everestu na horyzoncie po drugiej stronie, mówię, nie ruszam się stąd. I no, przepiękny moment, jakby to jest moment życia i jakby całej tej ekspedycji najpiękniejszy moment, bo widzieliśmy cały wschód słońca, więc nagle po prostu zobaczyłeś, gdzie jesteś. Wyobraź sobie, że zamykasz oczy i widzisz nic. Jesteś po prostu jak w zamkniętym pokoju, w którym jest ciemno i widzisz tylko swoje stopy i nagle jasność i widzisz przed tobą lotę. Makalot, są 2 8-tysięczniki i wszystkie pozostałe szczyty 6-7-tysięczniki, a do tego jeszcze takie napływające chmury, bo jesteś nad nimi i wschód słońca, przepiękny widok i dla mnie fenomenem jest moment, kiedy wschód słońca wschodzi i pada na Everest, więc po drugiej stronie widzimy cień Everestu, taką piramidę na horyzoncie i to jest dosłownie, to jest przez chwilę, nie wiem, może masz 5 minut, żeby to zobaczyć i my byliśmy w najlepszym miejscu, no może na szczycie, tak, byłoby lepsze miejsce, ale byliśmy w fantastycznym miejscu, żeby cieszyć się tym widokiem. No, ale balkonie to dopiero połowa drogi do szczytu. Od tego momentu tak naprawdę zaczyna się ten najbardziej takie techniczne podejście i jest to różne podejście, albo takie bardzo wspinaczkowe, albo właśnie jak Hilary Step, czyli duża ekspozycja. Tam było naprawdę niebezpiecznie, bo jesteś już po kilku dobrych godzinach wspinaczki, nie wiem, 8, więc jesteś mocno wymęczony. A do tego jest duża ekspedycja i jeszcze na drodze są starliny z poprzednich lat.
i niektóre z lin są nawet porozcinane, więc tam w zasadzie każdy jeden krok to musisz być strasznie sfokusowany na tym, co robisz i gdzie stawiasz nogę, bo jest bardzo łatwo zahaczyć rakiem o liny i się po prostu zaplątać i się stracić, wiesz, balans, przewrócić się i nawet jeżeli jesteś na safety, czyli jesteś zabezpieczony, no to możesz się przewrócić i uderzyć po prostu głową o skałę, więc niebezpieczny moment. I jeszcze jest tak, że podchodzisz i już za Hillary widzisz tak pierwsze jakby wzgórze, że to jest szczyt, no ale przychodzisz i jest kolejny. Ale naprawdę bardzo ciekawy odcinek. Jest trudno, jakby nie ma niczego bardziej ekstremalnego i trudnego niż jakby Everest dla mnie w życiu, co zrobiłam. I jak sobie porównam lotce do Everestu, to na lotce mieliśmy przepiękne warunki, jakby chyba najlepsze, jakie moglibyśmy mieć. Wchodziłam wtedy podczas pełni księżyca, więc było mnóstwo światła, wszystko było oświetlone i ja widziałam Everest po drugiej stronie. Widziałam ludzi, widziałam każdy szczegół, więc Lhotse jest połową wejścia tego, co na Everest. Od kampu 4 chodzisz 6-7 godzin. Idziesz tak naprawdę bardzo stromym odcinkiem, takim wąwozem, ale cały czas idziesz po prostu do góry. Jest stromo. Jedynym jakby większym może zagrożeniem jest to, że idziesz właśnie wąwozem, więc wszystkie kamienie bądź lód, który spada dokładnie jakby po linii, po której ty wchodzisz, więc jest jakby niebezpieczeństwo, ryzyka, że zostaniesz uderzony kamieniem, ale droga jest taka dosyć przewidywalna, a tutaj na Everestie każdy odcinek był inny i te segmenty, też ten balkon, że jest taką połową drogi jakby tego, co masz przejść i to, że idziesz po skałach, idziesz po śniegu, idziesz w ekspozycji, no super, jakby mi się bardzo, gdybym miała kiedyś w życiu sposobność, żeby pójść jeszcze raz na Everest, ale mieć fajne warunki, mieć lepszą, wyższą temperaturę, to byłoby na pewno, jakby żeby móc bardziej się cieszyć jakby tymi godzinami spędzonymi tam, no bo pierwsze 5 godzin tak naprawdę tej ciemności nie widziałam nic, więc jakby nie ma widoków, dopiero druga połowa, ale było też tak zimno, że ja przez pierwsze 5 godzin w ogóle nie wyciągnęłam telefonu, żeby zrobić zdjęcie, żeby nie ryzykowałam i też później no musiałam mocno pilnować to jakby i telefonów, baterii, ale też moich palców tak naprawdę, bo łatwo było odmrozić je. Więc no, cudowne uczucie. I doszliśmy, zastanawiałam się, mniej więcej znałam odległość pomiędzy mną a tymi osobami, które wchodziły na szczyt przede mną. I miałam nadzieję, że jak my wejdziemy na szczyt, to oni już będą schodzić i że szczyt będzie cały dla mnie pusty. Tak sobie to wyobrażałam wchodząc. Mówię, no jeszcze ten Amir za mną, ale okej. Ale jak doszliśmy na szczyt, to okazało się, że ta ekipa, tam było chyba 3 albo 4 osoby. Była jeszcze na szczycie i jak weszłam na szczyt, się okazało, że za mną jeszcze wchodzi kolejny kolega i jeszcze jedna dziewczyna, więc doszły 4 osoby. Było nas 8 osób. My 2 z Amirem, przewodnicy, i 2 osoby z grupy i 2 przewodników, czyli 8. Na szczycie było, później dotarło 8 osób. Ale to i tak w porównaniu do tego, co pokazywali na zdjęciach, jak stały setki osób, to wasze 8 osób to jest nic. To tak jakbyś była tam sama. No tak, a poza tym wiesz, jesteś też z ludźmi, których znasz, jesteś w swojej grupie, więc trochę inaczej bym, więc no fajnie. Dobra, jakie emocje ci towarzyszyły, jak byłaś już na górze? Już robiłaś sobie to zdjęcie, wiedziałaś, że to zrobiłaś. Wiesz co, no myślę, był na to czas, bo ja spędziłam prawie chyba 40 minut na szczycie, więc wiało, ale było nie na tyle mocno, można było jakby cieszyć się tym widokiem. No i widok jest
oszałamiający, bo aż po horyzont widzisz góry, widzisz szczyty i tak naprawdę sobie myślisz, że no dobra, jakby jesteś tutaj na najwyższym punkcie świata tak naprawdę, ale właśnie przed tobą jest u stóp jest cały świat. I że ten Everest tak naprawdę to powinno być rozpoczęciem twojej podróży i tego, co chcesz w życiu osiągnąć. Bo no masz tyle możliwości w życiu i tak naprawdę wszystko zależy tylko od ciebie. Bo to nie jest tak, że ten Everest, nie wiem, spadł mi z nieba. To jest 1,5 roku mojego przygotowania tak naprawdę na tą ekspedycję, konsekwencji i determinacji, ale też w życiu codziennym, bo ja poświęciłam 1,5 roku na pracę, na to, żeby szukać sponsorów, żeby szukać sfinansowania na tą ekspedycję, żeby trenować. Więc jakby możesz osiągnąć wszystko. Pytanie jest tylko takie, czy naprawdę tego chcesz i czy ci się chce. I czy możesz jakby poświęcić się temu w 100%. Ale absolutnie możesz wszystko. Jeżeli ja jakby jestem osobą, która nie ma w swoim życiu jakiejś kariery sportowej, ja nie jestem sportowcem, to nie jest sportowe wejście, tak? Ale byłam w stanie jakby to osiągnąć i zrealizować. I to tak naprawdę zrealizować od samego początku, od momentu, kiedy zdecydowałam się, że chcę to zrobić. Bo ludzie często, piszą na przykład, że no, z różnymi komentarzami się spotykam, może nie pod moimi postami, ale ostatnio zostały udostępnione informacje, więc sobie poczytałam komentarze typu, tam z tlenem się nie liczy, to w zasadzie to każdy może wejść. No właśnie, każdy może. Ja uważam, że każdy może wejść. I góry są od tego, nie wiem dlaczego my sami próbujemy siebie ograniczyć, że jakby sami odejmujemy sobie pewne osiągnięcia, które chcemy realizować. I jakby góry z zasady są po to, są dla wszystkich. To tak jakbyśmy powiedzieli, że na Kasprowe nie mogą wejść osoby, nie wiem, starsze albo dzieci. Po co się robi kolejkę? Żeby właśnie ludzie mogli tam być i mogli jakby czerpać przyjemność i inspirację z gór i z przyrody. Pytanie jest tylko takie, czy jak przygotowujesz się do tego i z jakim nastawieniem idziesz. Jakby dla mnie to była przygoda życia. To nie jest żadne bicie rekordów. Ja tu nikomu nic nie muszę udowadniać w żaden sposób. I nie mam z tym problemu. Jakby nie wszyscy muszą akceptować to, że weszłam. Dla mnie ważne jest to, czym dla mnie była ta podróż i jak buduje mnie i moje życie i mój charakter przede wszystkim. Bo ja teraz w każdej sytuacji ciężkiej, jeżeli się znajdę w życiu, to będę wiedziała, że ja mam tą siłę w sobie. Bo spędziłam ponad 63 w minusowej temperaturze. Spałam przy minus 30. Włożyłam w to kupę pracy i treningów i naprawdę i potu wylanego. I kwestia jest tylko takiej, czy chcesz i czy ci się chce to zrobić. I naprawdę polecam każdemu, absolutnie każdemu, żeby realizować swoje marzenia i swoje cele. Bo jak to przywołując cytat Wandy Rutkiewicz, że każdy z nas ma swój własny Everest. I tak jest. I ten Everest nie musi być wcale szczytem gór. To może być zupełnie inne osiągnięcie. Nie wiem, to może być wybudowanie swojego domu na działce, tak? Projekt budowy własnego domu, czy osiągnięcie jakiejś pracy. Absolutnie, każdy z nas jest na innym etapie drogi swojego życia i też na inne rzeczy może sobie pozwolić albo nie. Ale każdy z nas w życiu może mieć inne cele i życzę każdemu, żeby mógł je realizować. Tak. Co następne? Już zrobiłaś najwyżej jak się dało. Czy masz jeszcze plany na jakieś kolejne szczyty, czy na razie sobie realizujesz się w innych tematach, w góry wrócisz za jakiś czas, czy już coś w głowie się urodziło nowego? Znaczy tak naprawdę plan i projekt i mój pomysł może
pojawił się już jakiś czas temu, już jak zaczęłam myśleć o tym, że Everest i zaczęłam szukać sponsorów, jakby gdzieś daleko, a na razie jest to niestety nieosiągalne ze względu na finanse, bo ekspedycje są bardzo drogie, ale ja zaczęłam od Amadablam. Na Amadablam zobaczyłam Lhotse i Everest. Później weszłam na Lhotse. Z Lhotse widziałam Everest, więc na Everest weszłam. Teraz widziałam piękny Makalu, ale jeszcze pomiędzy pierwszym a czwartą najwyższą górą świata jest Kanchenjunga i K2, K2, przepraszam. No i to są takie dwa szczyty, które jakby chodzą mi po głowie i tak naprawdę byłyby do zrealizowania podczas jednego sezonu, bo właśnie zaczyna się sezon w Pakistanie i oglądam wszystkie storki moich znajomych, którzy już tam zmierzają w stronę Pakistanu. Ale dopóki jakby nie znajdę nowych możliwości na pokrycie kosztów tej ekspedycji, nie znajdę jakiejś firmy, która będzie chciała wesprzeć kobiety w sporcie ekstremalnym i trochę wypromować ten sport, to nie ruszę niestety z żadnym kolejnym projektem. Ale myślę, że teraz po tym jak zdobyłaś Everest, to już jak sobie wpiszesz w CV, to na pewno powinno być troszkę łatwiej, bo jednak wiesz, mnie śmieszy to najbardziej, jak ludzie w komentarzach piszą. Tak jak mówiłaś, że na Everest może każdy wejść. Tak naprawdę to nie ludzie zdobywają Everest, tylko, znaczy ludzie tacy normalnie, tylko Sherpowie wszystko za nich robią i tak dalej, ale ludzie nie pomyślą o tym, że Sherpowie pomagają oczywiście, ale ty musisz wejść. Ty musisz wygrać ze sobą, ze swoimi słabościami, z tym, co cię tam czeka. Po prostu internet, nie ma na co patrzeć to w internecie. Dla mnie jesteś mistrzem świata, że zdobyłaś Everest. Naprawdę, to jest jedno z takich marzeń moich, które kiedyś może się uda. Mam nadzieję, że tak. Mega podziwiam. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest tak, że ja się w sumie tak nie dziwię, bo zawsze jak czytam te komentarze, to jakby jeżeli ktoś nie był w Himalajach, nie był w Nepalu, nie był w tej sytuacji, nie był na 8000 metrów, to jakby nie ma możliwości, żeby on wiedział, jak to wygląda i żeby wiedział, jakby na jakie warunki ekstremalne jest narażony organizm człowieka. To jest tak, że na przykład mi najlepiej się rozmawia z osobami, które chociaż były w basecampie, tak jak z tobą, bo ty dokładnie jakby wiesz, jaki musiałeś trud i wysiłek przejść, żeby dojść do tego basecampu, a to jest 5300 metrów. Tak. Więc jesteś w stanie sobie wyobrazić, albo najczęściej ludzie mówią, że nawet nie są w stanie sobie wyobrazić, jaki wysiłek musi być na 6 czy na 8 tysiącach metrach. Więc cóż, czasami wolimy poświęcać swoją energię, widzisz, na pisanie komentarzy innym osobom, że pewien cel czy osiągnięcie jest nie warte tego, a może warto jest po prostu zająć się swoim życiem i spełniać swoje marzenia. Wiesz, mnie jeszcze też śmieszą komentarze, jak ludzie piszą, bo ja wstawiłem taki filmik na internet, jak portier niesie, wiesz, do góry rzeczy, po prostu tam wnosi z jednego miasta, z jednej wsi do drugiej i tak dalej, że to jest wykorzystywanie ludzi, ale ci ludzie sobie nie zdają sprawy, że ci ludzie żyją z tego, że po prostu gdyby nie to oni by nie mogli tego, oni mieliby na życie, że sezon dla nich tak naprawdę to jest parę miesięcy później życia. No i to też jest takie dla mnie śmieszne, ale to tak jak mówisz, jak ktoś tam nie był, nie zobaczył tego, nie doświadczył, to po prostu nie ma pojęcia o tym, co tam się dzieje w tych Himalajach. Wiesz, ja na przykład rozmawiałam teraz właśnie ze znajomymi, którzy są przewodnikami i to jest ogromny rynek turystyczny w tym momencie w Himalajach. Pomyśl sobie, jeżeli było 500 uczestników na sam Everest, a do tego dochodzą jeszcze inne 8-tysięczniki. To jest ogromny przychód dla rządu Nepalu i to są pieniądze, które zostają w Nepalu. Oprócz tego każda z tych osób, wiesz, mieszka w Katmandu, je, pije, kupuje tam rzeczy, wyposażenie, więc to jest ogromny wkład jakby
finansowy dla Nepalu. I widać, jakby te zmiany zachodzą bardzo powoli, ale prawda jest taka, że jak rozmawiałam teraz właśnie z przewodnikami, to oni mówili, że wysyłają, że właśnie dzięki tej pracy mogą wysłać swoje dzieci do szkoły. Bo jeżeli oni mieszkają jakby w górach, w Himalajach, na wsiach, to często jest tak, że szkoła jest oddalona od domu o kilka dobrych albo kilkanaście kilometrów. Więc nawet jeżeli szkoła jest za darmo, powiedzmy, albo są niskie opłaty, to oni bardzo często muszą wynająć, opłacić tak jakby internat. W sensie jakby wysyłają dzieciaki już od 7 roku życia są wysyłane do innej wioski i tam przez okres szkoły uczą się i mieszkają w domu z opiekunami i wracają do domu na wakacje i na przerwy, na weekendy. Więc jakby dzięki tej pracy oni mają pieniądze na to, żeby opłacić szkołę dla dzieci. Jak byłam w wiosce Kunjung, Przepraszam Magda, ale zostało nam 50 sekund, a mi się nie zapisze wtedy. Tak. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Was wszystkich zapraszam do Magdy na Instagrama. Na dole w opisie macie. Niesamowicie się rozmawiają. Ja bym mógł słuchać jeszcze godzinami, ale niestety ogranicza nas czas. Także bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę i do zobaczenia. Na pewno się kiedyś jeszcze spotkamy. Dzięki wielkie, Piotr, za zaproszenie. Dziękuję. I do zobaczenia gdzieś w świecie. Pozdrawiam serdecznie. Pa. Pa.